Pewnie znasz to uczucie, przychodzisz rano do pracy, jako przedsiębiorca, jako szef, zaczynasz ostro pracować, pracujesz może 8, może 10, może 12 godzin, bardzo ciężko, ale gdy kończy się dzień pracy, ty jesteś wykończony i masz wrażenie, że nic ważnego nie zrobiłeś. To niestety codzienność wielu szefów, wielu przedsiębiorców, również wielu menadżerów. Ale oczywiście ty się nie poddajesz, mówisz, nie, jutro będzie inaczej. Przychodzi kolejny dzień, a ty znowu bierzesz się ostro do pracy, zaczynasz się zajmować różnymi sprawami, kończy się dzień i to samo. Kurde, czym ja w zasadzie się zajmowałem? Robiłem tak wiele rzeczy, ale nic ważnego. I tak dzień po dniu, tydzień po tygodniu, aż w końcu zaczynasz się zastanawiać, nie, kurde, coś tu jest nie tak. Gdzie popełniam błąd? Co mógłbym zrobić inaczej? Na co zwrócić uwagę? Dlaczego jest tak, że jestem bardzo zajęty, ale nie zajmuję się tymi właściwymi sprawami? No i po takiej krótkiej autoanalizie siadasz sobie, nie, tam zapisujesz i masz parę takich wniosków. No. I to, co słyszę często od naszych klientów, taki pierwszy wniosek, no zaczynam dzień od tego, co jest dla mnie takie najłatwiejsze, najprzyjemniejsze, bo wiem, jak to szybko zrobię, no to potem już pójdzie z górki. Dla niektórych ludzi to są maile, dla niektórych ludzi to są rozmowy telefoniczne, ale no niestety bardzo często to nie koniec naszego dnia pracy, tylko później pracownicy wpadają z czymś pilnym, z jakąś ważną sprawą, o której sobie przypomnieli, a ty ją oddelegowałeś już parę tygodni temu. Albo w międzyczasie dzwoni klient, chce coś bardzo pilnego i wyżywa się na tobie, bo już 2 tygodnie temu coś mu obiecałeś. No i rzeczywiście obiecałeś, zapisałeś sobie na karteczce, przykleiłeś tam gdzieś na monitorze czy na biurku, ale ta karteczka z niewiadomych przyczyn zniknęła, no i zniknęła pewnie w czeluści innych karteczek. Czasami zapiszesz coś w kalendarzu, ale jak już przerzucisz 3 strony tego kalendarza, no to w zasadzie tego zadania nie widzisz. Potem jeszcze w międzyczasie klient napisze jakiegoś maila, że coś bardzo pilnie potrzebuje i musisz zareagować w tej chwili. I tak wygląda każdy Twój dzień. To jest Twój wniosek, to jest Twoja perspektywa. No i teraz pytanie, co można z tym zrobić? Właśnie w dzisiejszym odcinku opowiem, co można w tej sytuacji zrobić i jak można to w sposób systemowy rozwiązać, żebyś Ty, przychodząc rano do pracy, ale również Twoi pracownicy, którzy zaczynają dzień, zawsze wiedzieli, od czego należy zacząć, czym się zająć w pierwszej kolejności i co jest kluczowe dla dzisiejszego dnia. Także zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Pytel i na co dzień wraz z zespołem pomagamy przedsiębiorcom przeorganizować, poukładać ich firmy na nowo, żeby z jednej strony ci szefowie mogli pracować mniej, bo zazwyczaj pracują kilkanaście godzin dziennie, ale z drugiej strony, żeby ich biznesy i wszyscy w tym biznesie mogli zarabiać więcej i zazwyczaj nasi klienci zarabiają 20-30% więcej już od drugiego roku współpracy, a na tym kanale całkowicie bezpłatnie dla Ciebie dzielę się wskazówkami, podpowiedziami, jak poukładać firmę, żeby pracować mniej i zarabiać więcej. A dzisiaj temat znany wielu, jeżeli nie wszystkim przedsiębiorcom, menadżerom, ale też pracownikom, czyli lepsza organizacja pracy. No bo tak jak powiedziałem na wstępie, gdy masz tych tematów bardzo dużo, gdy zapisujesz sobie na karteczkach, gdy notujesz gdzieś tam w notesiku albo w kalendarzu, ludzie do Ciebie przychodzą, cały czas czegoś od Ciebie chcą, no to lista spraw zamiast się skracać, to się wydłuża. I niektórzy mówią, mam 1000 spraw zaległych. Ja mówię, no, nie przejmuj się tym, i tak już nigdy ich nie nadrobisz. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy w firmie mam bardzo dużo spraw, zaczynam o nich cały czas myśleć, nie mogę przestać, nie mogę przerwać i zaczynam przenosić to do domu, zaczynam zapominać o jakichś ważnych sprawach domowych, prywatnych, w interakcji z żoną, z mężem, z dziećmi, no i mam poważne problemy, no bo już nie tylko w pracy jestem zajęty i zamyślony i zagoniony, ale to się często przenosi też do domu, a wiadomo, że w domu raczej chcielibyśmy mieć taką ostoję spokoju, gdzie możemy przyjść, pogadać, spędzić czas z rodziną, ale niestety jeżeli mam tak dużo spraw na głowie, no to ten czas z rodziną nigdy nie jest spokojny albo nigdy nie jest w pełni w 100% w kontakcie, no bo myślę o czymś innym, mimo że ciałem jestem na przykład w domu albo gdzieś z rodziną, nawet na wyjeździe czy na wakacjach. No i tutaj dość taka, być może dla Ciebie pocieszająca informacja, być może nie. Ja też kiedyś byłem w takim miejscu, kiedyś byłem w miejscu, w którym miałem tak dużo spraw, że nie ogarniałem, nie dałem rady tego spamiętać, chociaż mam dość dobrą pamięć, po prostu niektóre sprawy mi umykały i wtedy musiałem sobie zadać pytanie, dobra, to jak to rozwiązać systemowo? Jak to zrobić, żeby nie musieć pamiętać o tym wszystkim, z czym codziennie się zmagam, o tych wszystkich zadaniach, sprawach, tematach, które ja zlecam pracownikom, ale też tematach, z którymi pracownicy czy klienci przychodzą do mnie i po takiej dość wnikliwej analizie doszedłem do wniosku, że potrzebuję jakiegoś systemu, potrzebuję jakiejś aplikacji,
która pomoże mi w tym, żeby nie musieć w głowie trzymać tych wszystkich spraw, którymi powinienem się zająć. No i ja, ale też z zespołem zaczęliśmy testować, sprawdzać przeróżne aplikacje, które są dostępne na rynku, a jak być może wiesz, a jeżeli jeszcze nie zajmowałeś się tym tematem, to jest ich naprawdę mnóstwo i nie jest łatwo wybrać właściwą, bo każda z nich jest trochę inna. I w związku z tym, że każda z nich jest trochę inna, to nie każda będzie pasować czy do Twojej, czy do mojej organizacji. A ja teraz przedstawię kilka, które przetestowaliśmy i powiem o ich zaletach, o ich wadach, ale też powiem, dlaczego wybraliśmy jedną z nich i jakie parametry braliśmy pod uwagę, bo to jest dość istotne, bo aplikację należy dopasować do firmy, a nie firmę do aplikacji. Dla nas było ważne to, żeby aplikacja była prosta, żeby można było jej się szybko nauczyć, żeby można było przypisywać konkretne osoby do konkretnych zadań i do konkretnych terminów, żeby można było załączać jakieś pliki, dodatkowe materiały już w tym systemie, żeby nie trzeba było szukać w różnych miejscach. Ale przede wszystkim ważne było to, żeby to było proste, intuicyjne, żeby była też aplikacja na telefon, która również jest prosta i intuicyjna. Plus bardzo ważnym dla nas było to, żeby były zadania do podzadań. To znaczy, jeżeli ja mam do wykonania jakieś zadanie, załóżmy, że mam pojechać do klienta na jakąś instalację. Powiedzmy, że jestem jakimś technicznym pracownikiem, mam pojechać na instalację czegoś, obojętnie, czy to routera, czy to fotowoltaiki, nie ma znaczenia. Po prostu jadę coś zainstalować do klienta. I teraz moim zadaniem będzie instalacja u klienta, ale żeby wykonać to zadanie porządnie, no to ja mam szereg rzeczy do zrobienia. To znaczy, ja muszę zabrać odpowiednie narzędzia. To jest moje kolejne takie podzadanie, bo tu mam jedno zadanie zainstalować coś u klienta, ale podzadaniem będzie zabrać właściwe narzędzia. Kolejnym podzadaniem będzie dojazd do tego klienta, może sprawdzenie, czy on w ogóle jest w domu. Kolejnym podzadaniem może być to, żeby już to coś, powiedzmy, że to jest router, ten router u klienta zainstalować. To też jest parę czynności, które muszę wykonać. Ok? Więc mam główne zadanie i mam pewne podzadania. Ale zobacz, jeżeli moim podzadaniem będzie zabrać właściwe narzędzia i łącznie z drabiną, no to ja mogę sobie w tym podzadaniu dać jeszcze jedno podzadanie z listą rzeczy, które powinienem zabrać. To może to być drabina, może to być wiertarka, może to być spawarka, może to być śrubokręt, mogą to być kombinerki, może to być jakiś kabel, musi to być router, ok? Jeżeli mam go zainstalować u klienta. Więc tworzy mi się takie drzewko, gdzie mam zadanie, podzadanie i do tego podzadania taką checklistę wszystkich rzeczy, które muszę ze sobą zabrać. I to było dla nas kluczowe, bo my nasze projekty mamy rozpisane bardzo szczegółowo na konkretne czynności, które należy wykonać. Więc ta funkcjonalność była absolutnie najważniejsza. I wiedząc o tym, i to jest dość istotne, żeby zdefiniować, zanim zacznę wdrażać w ogóle jakieś narzędzie, do czego ono ma służyć, my przetestowaliśmy następujące aplikacje. Trello, Bittrex24, Nozbe, Notion, Planner z Microsoftu i Asana. I te wszystkie aplikacje testowaliśmy, sprawdzaliśmy. To kosztowało dość dużo czasu, oczywiście też pieniędzy, no bo wiadomo, że jak przeznaczam na coś czas, to nie robię czegoś innego, ale finalnie zdecydowaliśmy się na jedną i zaraz powiem na którą. Natomiast najważniejsze, co będzie dla Ciebie, to te cechy różnych innych aplikacji, bo być może któraś z nich będzie pasować do Twojej organizacji, do Twoich potrzeb. I na początku zaczęliśmy od takiej prostej aplikacji, która się nazywa Trello i jakie ona ma zalety? No przede wszystkim takie, że jest naprawdę prosta w obsłudze, że można bardzo szybko wystartować, że jest intuicyjna, że można wyznaczać zadania w tej aplikacji, że można do tych zadań dawać checklisty, czyli takie czynności do wykonania. Natomiast niestety to, czego nie można zrobić, to nie można tworzyć zadania do podzadania, o czym mówiłem wcześniej. Mogę tworzyć zadanie i checklistę, takie czynności do wykonania, ale nie mogę tworzyć drzewka pod zadań, co było dla nas bardzo ważne. Drugą sprawą było to, że Trello ma tak zwane tablice Kanbana, na których się pracuje, ale one dotyczą zespołów, a bardzo trudno jest łączyć te tablice ze sobą. Bardzo trudno jest zrobić bardzo skomplikowane projekty, które mają bardzo dużo zadań i bardzo dużo checklist i w które są zaangażowane różne osoby, więc to też było dla nas problematyczne. I te dwa warunki spowodowały, że Trello niestety, ale nie zostało z nami. Później testowaliśmy Bittrex, ktoś nam polecił, Bittrex24, to jest taki system, combine systemów,
który ma w sobie taki moduł do zarządzania projektami, ma w sobie moduł CRM-a, można z niego dzwonić, można z niego wysyłać mailingi, można z niego robić marketing. Naprawdę jest to ogromne narzędzie, gdzie jest praktycznie wszystko, no ale niestety, jak mówiła popularna reklama, jeżeli coś jest do wszystkiego, prawdopodobnie jest do niczego. I to był dla nas duży problem, bo Bittrex był bardzo skomplikowany w obsłudze. Naprawdę my wiele tygodni go testowaliśmy, uczyliśmy się i nie mogliśmy się go nauczyć. Jakiś taki był nieintuicyjny. Ja nie mówię, że dla niektórych organizacji on się nie sprawdził, pewnie tak, ale dla nas to nie było to. Druga sprawa, znowu wystąpił problem z zadaniami i podzadaniami do nich. To też było utrudnione. No, żeby dostać się do systemu, do zarządzania projektami, tam wyklikać sobie to, co potrzebowałem, to naprawdę trzeba było się napracować, ale też problemem było to, że do różnych projektów mieliśmy kłopot z tym, żeby przypisywać właściwe osoby, więc ten system niestety też z nami nie został, bo my potrzebowaliśmy czegoś prostego, a nie kombajnu, którym można zarządzać całą firmą i niestety w dość skomplikowany sposób. Potem przyszedł czas na Nozbe, też nam ktoś polecił taką aplikację i ona też była bardzo ładna, prosta w obsłudze, intuicyjna. Natomiast znowu nie spełniała naszych oczekiwań. Pierwszym ważnym dość było to, że ona była bezpłatna tylko do 3 użytkowników i do 3 projektów, więc jeżeli my chcielibyśmy ją potestować w całej firmie, to było niemożliwe, musielibyśmy od razu ponosić dość wysokie jak na tamten czas koszty, a druga sprawa to były znowu podzadania do zadań. Tutaj też wystąpił problem i wystąpił też problem, żeby w jakimś zadaniu stworzyć podzadanie czy czynność do niego i przypisać do niej inną osobę. Więc to też był kłopot i niestety czynnik decydujący, że nie wdrożyliśmy tej aplikacji u siebie. Potem spróbowaliśmy planera Microsoftu. To było o tyle fajne, że mieliśmy go w pakiecie Office'a 365, więc nie musieliśmy za niego dodatkowo płacić. Dla nas on był bezpłatny, jest dość prosty, jest dość intuicyjny, ale znowu, nie można było tworzyć zadań do podzadań i do tych podzadań przypisywać innej osoby. Więc to był taki czynnik, który eliminował tę aplikację. Jeszcze dodatkowo 3 lata temu, gdy próbowaliśmy wdrożyć tę aplikację, to okazało się, że tam nie można tworzyć złożonych, wielowątkowych projektów. To jest raczej aplikacja do delegowania pojedynczych zadań, a nie do ogarniania całych projektów, więc no niestety planer również odpadł. Potem przyszła pora na Notion, no bo trochę byliśmy poirytowani, że żadna aplikacja nie pasuje do nas tak w pełni, więc przyjrzeliśmy się aplikacji Notion, czyli narzędziu, które można dopasowywać do swojej organizacji. Więc można tam naprawdę, to jest trochę jak klocki Lego, różne rzeczy z tego zbudować, więc zaczęliśmy budować, nawet wynajęliśmy człowieka, który się na tym zna i zaczęliśmy wspólnie tę aplikację tworzyć. I z jednej strony to jest fajne, że można ją dopasować do siebie, ale z drugiej strony no, to jednak wymaga jakiegoś dodatkowego człowieka i wymagało podstawowej wiedzy programistycznej, której myśmy nie posiadali. No i miało jeszcze parę innych niestety wad, które w naszym przypadku się nie sprawdziły. No pierwsza to, co mówiłem, trzeba było być trochę programistą, żeby tę aplikację dopasowywać. Rozwiązaliśmy to zatrudniając człowieka, który się na tym zna. Ale druga była taka, znowu, zadanie, podzadanie i checklista. To było wręcz prawie że niemożliwe, a gdy już doszliśmy do tego, jak robić zadanie do podzadania, no to okazało się, że to jest tak nieintuicyjne, że ludzie się po prostu w tym gubili. Tworzenie projektów też było problematyczne, powielanie tych projektów też było problematyczne, no bo niestety za każdym razem trzeba było bardzo dużo klikać i to, z czym się spotkaliśmy, chociaż z tego co wiem, to już w tej aplikacji zostało to rozwiązane, to był kłopot z przypisywaniem ludzi do różnych projektów, do różnych zadań, bo tam trzeba było też się naklikać bardzo dużo, żeby przypisać kogoś do konkretnego projektu, do konkretnego zadania, czy też podzadania, żeby nadać mu uprawnienia. Dzisiaj chyba to już jest zmienione, no ale my jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni, w zupełnie innej aplikacji, więc ten temat nas już nie dotyczy. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje aplikacji, którą dużo niższym kosztem niż napisanie dedykowanej chciałby dopasować do swojej firmy, to oczywiście jest taka możliwość i wtedy to narzędzie jak najbardziej się sprawdzi, tylko że trzeba zatrudnić kogoś, kto ma tę podstawową wiedzę programistyczną, albo wyszkolić kogoś w swoim zespole, kto mógłby się tym zajmować. My akurat nie chcieliśmy tego zrobić, więc szukaliśmy dalej. A gdy tak szukaliśmy, trafiliśmy na aplikację, która się nazywa Asana i pewnie mogłeś już o niej słyszeć. Narzędzie, które potem okazało się, że do nas pasuje niemalże idealnie, bo przede wszystkim w Asanie można tworzyć zadania do podzadań i do tych podzadań można tworzyć kolejne podzadania, więc można zrobić takie drzewko nawet 50 podzadań i to nie generuje żadnych problemów. Tam oczywiście do każdego zadania można przypisać inną osobę, inny termin, do zadań można podpinać różne pliki, filmy, nagrania, umowy i tak dalej.
Można również tworzyć dość skomplikowane projekty, później te projekty dosłownie 3 kliknięciami powielać, bo my mamy bardzo dużo projektów, które robimy coś raz, a potem dorobimy drugi, trzeci, piąty, 8, 10. Więc to było też dla nas bardzo ważne, żeby nie trzeba było siedzieć 3 godziny i kopiować projektu, tylko żeby można było zrobić klik, klik, klik i już. Ale to, co też dla nas istotne, ta aplikacja wtedy była i nadal jest bardzo prosta w obsłudze. Naprawdę wystarczy kilkanaście minut i już można się w niej odnaleźć. I co było może nie kluczowe, ale dodatkowym atutem, Asana jest bezpłatna do 15 użytkowników. W naszym przypadku akurat to w zupełności wystarcza i te funkcje, które są w wersji bezpłatnej, też zupełnie nam wystarczają. Więc znowu jest tu jakiś aspekt finansowy, oczywiście nie kluczowy, ale taki, który dodatkowo nas przekonał do tego, żeby akurat z tego narzędzia skorzystać. I oczywiście należy pamiętać, że to, że myśmy wybrali Asanę, nie oznacza, że Ty musisz wybrać Asanę. Natomiast zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek narzędzie, warto zdefiniować, do czego ono ma służyć, warto zdefiniować procesy, które zachodzą w Twojej firmie. Warto się dobrze zastanowić, co jest kluczowe dla Twojego biznesu, żeby taka aplikacja była wsparciem, a nie problemem. Bo to jest istotne, że to nie ma być problem, to ma być wsparcie. Jeżeli chciałbyś porozmawiać o tym, jak taką aplikację wdrożyć, jak zbadać swoje procesy, jak je uporządkować, to oczywiście możesz do mnie napisać. Link do formularza kontaktowego znajdziesz pod tym nagraniem. A ja wraz z Magdą, która u nas specjalizuje w Asanie, od następnego odcinka nagramy taką serię, w której wyjaśnimy, pokażemy, jak aplikacja Asana może rozwiązać konkretny problem, na przykład przypisania zadania do konkretnego człowieka i z konkretnym terminem, żeby ten człowiek nie wypierał się, że nic takiego nie miało miejsca, albo w jaki sposób zarządzać projektami, żeby wszystko było poukładane i uporządkowane i dowiezione na czas. Także na dzisiaj to wszystko. Jeśli materiał Ci się podobał, to koniecznie daj lajka, zasubskrybuj mój kanał, bo będziemy się widzieć w kolejnych odcinkach. Cześć!